Trailer wyszedł już chwilę temu, ochłonęliśmy trochę po nim, wideo było przyjrzane na lewo na prawo, pora sobie powtórzyć i wyjaśnić parę rzeczy. Od razu powiem, że gra wychodzi na komputery i na PlayStation w dzień premiery. Na trailerze powiedziano, że gra to konsolowy ekskluzyw, czyli gra pojawi się najpierw na tylko jednej konsoli. Komputer nie jest konsolą, go nie dotyka ta umowa. Gra wyjdzie tego samego dnia na dwóch platformach, na PC i na PS, a jakieś 3 miesiące później także na innych konsolach. Trochę powiemy o voice aktorce, którą słyszymy na trailerze. Ludzie ogólnie zaakceptowali, że to Vani. Fanarty w ogromnej mierze pokazują tutaj walkę pomiędzy Glamrock Freddym i Vani, czasami Security i Vani. I nie ma co się dziwić, ktoś do nas mówi, znalazła nas, atakuje nas Vani. Proste. Cały setup każe nam myśleć, że to jest Vani. Mimo wszystko głos trailera nie do końca zgadza się z głosem Vani, który słyszeliśmy w Help Wanted. Łączy się go raczej z głosem, który Scott wykupił parę miesięcy temu na stronie Voices.com. Mówimy o głosie Stacey Young, która w lipcu dostała rolę Metal Femme Fatale. Is your heater ready for the cold weather? Your friends are worried about you. They're here with me. I know. There's no miscommunication. I fabularnie wszystko pasuje. Głos przeprasza Gregorego Grzesia za to, co się stało. To był tylko glitch. Przeciwnik jest robotem, który się zaciął, u którego wystąpił jakiś błąd. Vani jest człowiekiem w stroju, a nie robotem, a przynajmniej tyle wiemy na ten moment. W Special Delivery wciąż żyje, pracuje w firmie, Louis się do niej przystawia. Opis gry mówi nam, że dzieci mogą teraz imprezować razem z animatronikami, więc możemy sobie wyobrazić, że Grzesiu i jego przyjaciele wybrali jednego albo więcej animatroników na przyjęcie urodzinowe. Ale wypożyczony animatronik zaczął się glitchować, to znaczy został zhakowany przez Vani i prawdopodobnie uszkodził parę dzieciaków na oczach Grzesia. Dlatego też ten się boi, chowa się, pomaga mu postać, która jeszcze nie jest zhakowana. Tutaj też nie wiemy, jaka jest to dokładnie postać, zgadujemy, że Glamrock Freddy, ale nie jest to nic potwierdzonego. I oboje uciekają przed Vani, a także jedną z dziewczyn z zespołu, albo Chiką, albo Roxanne, postacią, która mówi w trailerze. Wydaje się, że tak to będzie działało. Choć wciąż nie mamy zbyt wielu informacji na temat fabuły gry. Pytanie, które mnie osobiście interesuje, to jak szybko to wszystko się dzieje. Bo wiecie, to nie może być tak, że dzieci sobie regularnie znikają dzień za dniem, a ich rodzice nic z tym nie robią. Są debaty, może cała gra będzie trwała przez jedną noc zabójstw, noc włamania, a może lokacja będzie zamknięta, tak ostro odcięta od reszty świata i przesiedzimy tutaj uwięzieni parę dni. A może wszystko miało już miejsce, roboty zaczęły szwankować, a my wchodzimy na miejsce zbrodni szukając takich wskazówek. Ciekawie to wszystko wygląda. Patrząc na panią ochroniarz, wydaje mi się, że po prostu wpadniemy w wir wydarzeń. Będziemy musieli zatrzymać Vani, kiedy ona właśnie atakuje lokację. Ciekawostką jest to, że cała lokacja mocno idzie w kosmos. Teksturowe wycinki Freddy'ego Montiego mają takie kreskówkowe hełmy kosmiczne, coś jak Freddy z Freddy in Space 2. Wydaje się, jakby całe Fist 2 było specyficznie stworzone przez Scotta, żeby dać nam jakiś feel tego, co dostaniemy w Security Breach. W pewnym sensie teaser, choć nie do końca. Jakby postaci były bardziej glamrockowe, to uznałbym, że cała gra to kanonicznie jakaś arkadówka, która siedzi w Mega Pizzaplexie, ale teraz to nie wiem. Freddy in Space 2 pokazał nam też w pewnym sensie Roxanne, więc tym bardziej wydaje się być powiązane jedno z drugim, ale nie było to nic ważnego. Charytatywna gierka nie miała żadnej istotnej fabuły w sobie, po prostu Scott mógł zasugerować feel Security Breacha tutaj trochę. Glamrocki plecą trochę w kosmos, będzie to część setupu, którym inspiruje się lokacja, a ludzie próbowali porównać to z glamrockowymi piosenkami o kosmosie. Jak kojarzycie Space Oddity, które Toy Freddy śpiewał w Day Shift Freddy's 2, to jest właśnie glamrockowy kosmos, piosenka Davida Bowie. Nie wiem, czy będą się inspirować jakimiś specyficznymi piosenkami, może coś się pojawi. Ogólnie wydaje mi się, że animatronik Księżyc, którego widzieliśmy, jest właśnie częścią kosmicznego motywu. Tak w ramach ciekawostki, na Mystery Minisach jest złota wersja Glamrock Freddy'ego i ludzie spekulują, że może to jest specyficzne nawiązanie do złotego Freddy'ego, który pojawia się w trailerze. Chciałem też o tym powiedzieć, bo dużo ludzi pisało w komentarzach o kulcie Williama, ale cała teoria jest obecnie w niebycie trochę. Według mnie sam koncept wciąż ma sens. Vani zrobiła sobie maskę, bo najwyraźniej Glitch jej kazał. Jeremy też zrobił sobie maskę, więc widać, że jest to coś więcej niż po prostu współpraca między Williamem a Vanessą. Było więcej osób, ale mimo wszystko nie ma żadnych danych, które potwierdziłyby, że kult Williama teraz istnieje. Może planują go stworzyć, ale na ten moment nie ma go lub nic za tym nie świadczy. Zastanawiałem się trochę nad Help Wanted i wspierałem się innymi opiniami, ale wydaje mi się, że Vani nie przyszła do firmy jako tajny agent Williama. Wydaje mi się, że była po prostu beta testerką, spotkała się z Williamem i zainteresowała się nim. Jeremy w podobny sposób był wcześniej manipulowany przez Williama, ale zginął zanim mógł zostać zwolennikiem Glitch Trapa. Dlatego następna była Vani i wydaje mi się, że taka jest cała jej historia. Ukryła Williama w pluszance, porozmawiała z nim, bo wiemy, że słyszy jego głos, no i trochę się poznali. Tak to obecnie widzę i nie wydaje mi się, że znali się wcześniej, że William ma ludzi w Fazbear Entertainment ani nic takiego.
Wydaje mi się, że dziewczyna po prostu zainteresowała się tajemniczym glitchem, miała inne priorytety niż Tape Girl. Na ten moment nie ma żadnych dowodów na to, że jakikolwiek kult istnieje, ale William co najmniej szuka tutaj dla siebie następcy. Widziałem też parę komentarzy na temat tego, co widzieliśmy na trailerze i najpewniej macie rację, że to, co nazywamy labiryntem, to tak naprawdę laser tag. Widzieliśmy na pierwszym teaserze z Security Breacha, że coś takiego istnieje i robi dużo sensu, żeby to był właśnie ten pokój. Laser tag pasuje też do kosmicznego motywu lokacji, o czym wcześniej mówiłem. W temacie postaci z laser taga to raczej domyślałem się, że na tym screenie nic nie było, ale chciałem i tak zwrócić na to uwagę, bo wiedziałem, że ludzie pokazywali to miejsce. W każdej innej lokacji jest coś, co wygląda jak ukryta postać i byłoby dziwne, jakby w tej jednej nic nie było, więc ludzie się doszukiwali. I to było najlepsze, co znaleźli. Ale na ten moment znaleziono coś innego, coś bardziej realistycznego, czyli plakat, który znajduje się tutaj w tle na początku trzeciego klipu. Na plakacie widzimy jakąś twarz przypominającą słońce i jeżeli dobrze to interpretujemy, to powinien to być jakiś znajomy księżycowego animatronika, takie duo, słońce i księżyc. Nie widzimy tego właściwego animatronika, ale mnie przekonuje, że coś tam rzeczywiście jest, że ten słoneczny animatronik jest sekretem, który powinniśmy byli znaleźć w laser tagu. Plakat na ścianie, ledwo widoczny, ukryty z tyłu. Wydaje mi się, że tutaj z boku widzę twarz Foxy'ego, ale to wygląda dosłownie jak Classic Foxy, a to jest niemożliwe, więc po prostu znajdź, że tutaj może być jakaś druga głowa, druga postać. Może jest to ręka słonecznej postaci, bo wygląda jakby miała tutaj ubranie na dole i wszystko się ze sobą łączyło, nie wiem. Ewentualnie jest tam księżycowy koleś, ale nie jestem w stanie rozszyfrować tej sylwetki. Widziałem też wiele komentarzy porównujących ostatnią postać do Scraptrapa. Powiem wam, że też to trochę widzę, ale nie ma żadnego sensu, żeby tą postacią był właśnie Scraptrap. Ten animatronik już praktycznie nie istnieje, bo Scott raczej nie jest chętny do używania starych modeli w nowych grach. Mógł po prostu dać Springtrapa w FPS-ie i wszyscy byliby zadowoleni, ale zrobił Scraptrapa. Mógł też wykorzystać Springtrapa w Help Wanted i patrząc na pliki gry, wydaje się jakby rzeczywiście coś takiego planowali oryginalnie, ale ostatecznie zrezygnowali i dali mu nowe ciało. Jeżeli William pojawi się dalej, jestem raczej pewny, że będzie miał jakąś nową formę. W najlepszym przypadku dostaniemy strój Glitch Trapa, może lekko zmodyfikowaną wersję, bo Wani to też nie jest dokładnie to, co widzieliśmy w Help Wanted. Dobrze by się ich stroje ze sobą komponowały, Wani sflizuje się na Glitch Trapa ze swoją maską, tak czy tak. Mimo wszystko nie ma żadnego sensu, żeby ta postać była akurat Scraptrapem. Nie ma sensu, żeby ten robot w ogóle istniał, skoro mamy Glitch Trapa. Poprzednie ciało albo zostało odrzucone, albo zostało zniszczone. Nie ma też za dużo sensu, żeby znajdował się dokładnie w tym miejscu, akurat w Pizzaplexie. Wyobrażałbym sobie tutaj bardziej, że to po prostu jedna z maskotek Pizzaplexa, która stoi akurat tutaj przy drzwiach, wita gości, coś takiego. Na pewno nie Scraptrap. Tyle wyciągnąłem z trailera. Wciąż czekam na więcej newsów, bo Steelwood założyło stronę dla Security Breacha, ale nie ma na niej nic napisanego, tylko link do trailera. Ale tym razem możemy być raczej pewni, że nie zostawią nas znowu na miesiące bez większych newsów. Tym razem musimy coś dostać w bliskiej przyszłości, skoro dostaliśmy już teaser trailer. Nie powinniśmy oczekiwać gry jednak zbyt szybko, bo pokazali ją na streamie PS5, więc raczej wyjdzie dopiero po premierze konsoli gdzieś w listopadzie. Póki co dziękuję za oglądanie, zapraszam do dyskusji na temat tego trailera i rzeczy, które sobie powiedzieliśmy w tym odcinku.